Witam Was serdecznie w 15. odcinku podcastu Odgłosy Sztuki. Nagrywamy go w dawnym domu modlitwy przy ulicy Węgierskiej w Krakowie. To tu mieści się Galeria Starmach, jedna z największych prywatnych galerii sztuki w Polsce. Działa od 1989 roku, w tym miejscu od 1997 roku. Prezentowani są w niej głównie polscy klasycy sztuki powojennej. Z moim dzisiejszym gościem, Andrzejem Starmachem, historykiem sztuki, kolekcjonerem, właścicielem galerii, porozmawiam o kolekcjonowaniu właśnie, relacjach z artystami i wyjątkowych pracach w zbiorach. Andrzeju, cieszę się, że zgodziłeś się nas dzisiaj gościć u siebie. No, czuję się zaszczycony i witam serdecznie słuchaczy. Chciałabym Cię zapytać o początki budowania Twojej kolekcji. To była połowa lat 70., tak? Znaczy pierwsze jakieś takie drobiazgi, ale to raczej były prezenciki, to się zaczęło od 73 roku, kiedy zacząłem studiować. Zaprzyjaźniłem się z Stadziem Brzozowskim, z Nowosielem, ale to były jakieś takie drobiazgi. Natomiast takie zakupy to się zaczęły w 76 roku, jak powróciłem po 15 miesiącach ze Skandynawii, z Finlandii i ze Szwecji, gdzie najpierw byłem cenionym rolnikiem, a potem skończyłem w restauracji na szefowaniu kuchni, podaj się Boże, bardzo złej restauracji. I co No i wtedy wtedy kupowałeś? przywiozłem jakieś tam pieniądze. Wtedy jak się jeździło za granicę, no to młody chłopak przede wszystkim myślał o tym, żeby sobie kupić samochód. Więc samochodu sobie za to nie kupiłem, bo mnie to kompletnie nigdy nie interesowało i zacząłem kupować dzieła sztuki, większe czy mniejsze. Przypominam, że w tych czasach średnia cena dobrego obrazu to było około $100, aczkolwiek zdarzało się kupić za $20. Wow. Także te pieniądze, których nie wydałem na samochód, który był marzeniem w tym kraju każdego młodego człowieka, spowodowały to, że mogłem zacząć kolekcję. W 1978 roku poznałem moją kochaną żonę, która wzięła mnie razem z dobrodziejstwem inwentarza, czyli też polubiła czy zakochała się w sztuce, mówiąc górnolotnie oprócz mnie. No i to już tak potem poszło. Wtedy podhandlowywałem starą sztuką. Poznałem czołówkę handlarzy polskich. Był taki aktor w Krakowie, który dorabiał handlem sztuką. On mnie wprowadzał w te wszystkie tajniki, poznał mnie z handlarzami warszawskimi. No i oni, jak coś ci handlarze znaleźli jakiegoś, jak oni to mówili, bohomaza, który absolutnie nie nadawał się do sprzedaży, no bo to przede wszystkim były kossaki, w cudzysłowie, no cała ta Szkoła. grupa, to wtedy zgłaszali to do mnie. No i na przykład jeden z takich okazów Nowosielskiego, którego on nawet nie ma, taki informel, jak to Nowosielski nazywał, z 1955 roku, który był ilustracją artykułu do Aleksandra Wojciechowskiego w przeglądzie artystycznym Uwaga, świeżo malowane. To kupiłem taki zwinięty w pałąk za $20, prawda, od takiego handlarza. Pewnie bym jeszcze z $5 utargował, ale po prostu tak się napaliłem, że bałem się, że on się rozmyśli, więc przepłaciłem i dałem te $20. No i jest to obraz, który mam do dzisiaj. Bardzo jestem z niego dumny. Ciągle gdzieś jeździ na wystawy. No i to jest dowód na to, że warto przeglądać, wtedy nie było internetu, przypominam, literaturę nie tylko bieżącą, ale też stare roczniki, jakiś czasopis, co z nudów czasami robiłem. Obydwoje z żoną studiowaliście historię sztuki i często w rozmowach i wywiadach
przywołujesz ważnych dla ciebie, jak rozumiem, profesorów, profesora Mieczysława Porębskiego, Piotra Krakowskiego. W jaki sposób oni wpłynęli na twoje, wasze dalsze działania? Więc to jest taka pewna, znaczy dziwna rzecz, może nie dziwna. Oczywiście poznaliśmy ich na studiach, mieliśmy zajęcia z jednym i z drugim. Natomiast takie zadzierzgnięcie przyjaźni odbyło się już po studiach. Zaczęliśmy się gdzieś najpierw przez przypadek spotykać. Z Krakowskim mieszkaliśmy no, prawie że brama w bramę za rogiem. A z Porębskim spotykałem się od czasu do czasu, jak był w Krakowie, ponieważ często kursował między Ustroniem, gdzie był dom rodzinny jego żony, a tutaj trumną profesorską, czyli budynkiem uniwersyteckim na Łobzowskiej. Bardzo często go woziłem tam i z powrotem, no i to były te 2 godziny w jedną stronę rozmów, w których nikt nam nie przeszkadzał, bo nie było telefonów komórkowych. No i tak mu na przykład opowiadałem, co udało mi się zdobyć, co on o tym myśli. On mi opowiadał trochę o artystach. No a potem jak się otwarła galeria, no to jak się śmiał profesor Krakowski, zostali nieetatowymi pracownikami galerii, ponieważ no, Krakowski to w zasadzie bywał w rynku codziennie. Z Porębskim mieliśmy kontakt nieustający. No i z czego jestem z tych kontaktów z Porębskim najbardziej dumny, że w zasadzie po pożegnaniu z krytyką, które napisał, nie wiem czy młodzi jeszcze wiedzą, ale to dla nas to była to może nie tyle Biblia, takie epokowe dzieło o sztuce współczesnej i jak na Miecia Porębskiego napisane bardzo zrozumiałym językiem. To go namówiłem, a właściwie no najpierw zmuszałem, a potem zmiękł, więc już sam chętnie to zrobił, że po latach był kuratorem wystawy. I był kuratorem pierwszej wystawy Nowosiela u nas w rynku. No to było przynajmniej dla osób tak będących w tym środowisku i znających tą całą sytuację, te układy, no to była rzecz wręcz niespotykana, prawda? No i przez cały czas ta współpraca była, oni pisali nam wstępy do katalogu. Potem znaleźliśmy tą ruinę tego domu modlitwy, w którym jesteśmy. No i żeby przejść przez wszystkie procedury konserwatorskie, żeśmy profesora Krakowskiego wpisali na listę może nie tyle projektantów, ile konsultacja, prawda? Aha. Wszyscy ówcześni konserwatorzy miejscy, wojewódzcy byli studentami Krakowskiego. Albo lata wcześniej na Politechnice, bo tam zaczynał, a potem na historii sztuki, prawda? No więc jak był wpisany jako konsultant projektu profesor, doktor habilitowany, a inżynier architekt, no to jak gdyby było im trudniej tutaj protestować przed różnymi rzeczami, aczkolwiek nie chcieliśmy tutaj zrobić nic złego, ale konserwatorzy mają, jak wiemy, różne pomysły, także Krakowski chodził, potem żeśmy gdzieś jechali na jakiś lunch albo coś, mówił, no konsultacje profesorskie za piwo. No, był bardzo zgryźliwym człowiekiem. Na studiach go albo ktoś nienawidził, albo był zakochany łącznie z tymi, którzy dostawali dwóje od niego. Bo to na historii sztuki był jeden z niewielu, który dwóje stawiał, bo to były takie wspaniałe studia, że wszyscy się starali ze studentami zaprzyjaźnić, traktowali ich jak partnerów. No to z tego, co słyszę, to się teraz całkiem Zmieniło się. zmieniło, tak. A powiedz, jak przebiega ta relacja między kolekcjonowaniem a sprzedażą u ciebie, u was w galerii? Tak, no to jest jeden z największych problemów, w które żeśmy się sami wpakowali, prawda? No bo z jednej strony ta galeria była naszym no, źródłem do życia, prawda? Chcieliśmy żyć, oczywiście najlepiej jak się da, w miarę przyzwoicie, a oprócz tego kolekcjonowaliśmy i ta kolekcja się ciągle powiększała.
I tutaj były ciągle te problemy, czy jak gdyby moja prawa ręka wyrywała to z lewej ręki, czy to jednak sprzedać, bo to mogę dobrze sprzedać i zarobić, czy jednak to zostawić, bo to jest tak wspaniała, niespotykana rzecz. Więc te decyzje wyglądały w ten sposób, że jak pojawiało się coś, co wiadomo było, udało nam się znaleźć, bo to nie, że się pojawiało, coś, co było absolutnie niepowtarzalne i nie do znalezienia, prawda? Na przykład, nie wiem, strzemiński powidoki, które były 2 w prywatnych rękach, prawda? No więc jak już byliśmy w posiadaniu tego, to oczywiście, że na dzisiaj, mówię o tym dniu zakupu, mogliśmy na tym zarobić jakieś tam duże pieniądze. No ale myślę, no przecież drugiego takiego nie kupię, no więc zagryzamy zęby, nie sprzedajemy. Sprzedajemy coś, co jest powtarzalne, co można taniej lub drożej kupić. Wielokrotnie było tak, że żeby na przykład na tego Strzemińskiego mieć pieniądze, musieliśmy sprzedać coś, o czymś wcześniej nie myśleliśmy, żeby to sprzedać. No ale akurat na to był klient, a to był obiekt, który w jakiś sposób był powtarzalny, na przykład dobry Starzewski z 70 lat. Tego jest stosunkowo dużo, więc takie decyzje zapadały, ale na przykład Starzewskiego z 60 lat, to już jak zdobyliśmy, to z rąk nie wypuszczaliśmy. Więc ta technika mniej więcej, takie trochę tajemnice alkowy, prawda, zdradzam. No. Tak ta technika tego rozdziału, co jest kolekcją, a co jest tutaj w galerii do nabycia. To może pytanie pomocnicze, no bo Tak. macie, Źle, czy mieliście... źle wybrnąłem, tak? To znaczy chciałabym, żebyś powiedział o tym jeszcze więcej. No mieliście, czy macie w swojej kolekcji też wiele takich ogromnych, typowo muzealnych prac, które wiadomo, że takiego dużego rynku zbytu mieć nie będą. No na przykład gry wojenne Magdaleny No Abakanowicz. nie, no więc wiesz, tutaj jak gdyby na tym całym naszym życiu handlowo-zbierackim ciążyło to, że jesteśmy historykami sztuki, że dużo czytamy, oglądamy i mieliśmy pełną świadomość tego, co jest wybitne, niepowtarzalne i absolutnym okazem muzealnym, który nie może przepaść gdzieś w jakichś czeluściach, prawda? I takich obiektów rzeczywiście trochę żeśmy nabili, kompletnie nie myśląc o tym, żeby to kiedykolwiek sprzedawać. W ogóle nie były w tym celu kupowane. Nie wiem, czy zacznę od całej wystawy ikonicznej, prawda? Wszystko wisi na włosku, czy labirynt Edzia Krasińskiego, czy gry wojenne, o których wspomniałaś. No to było moim marzeniem je mieć, wiesz, bo kolekcjoner to jest... Melchior Wańkowicz to kiedyś genialne wymyślił powiedzenie. To jest chcieństwo. Bo to nie jest pazerność, bo to nawet nie jest związane z pieniędzmi, to jest związane z tym, że trzeba wydać pieniądze, ale kolekcjoner to jest człowiek, który ma chcieństwo, prawda? Brakuje mi tego znaczka, brakuje mi tego odznaczenia. Ja to muszę mieć. No więc myśmy w troszkę większych gabarytach w to chcieństwo tak popadli. I na przykład gry wojenne zostały 3 egzemplarze w Polsce. Wszystko wyjechało w świat. 1 jest w Worońsku i 2 były własnością Abakanowicz. One były składowane, mieli taki duży magazyn od Warszawy na terenie wodociągów warszawskich, co dla Abakanowicz było, magazyn był za darmo. I w momencie, jak dostali wypowiedzenie tego magazynu, bo miał być rozburzony czy remontowany, to już nie pamiętam, Abakanowicz popadła w popłoch, że będzie musiała wynająć magazyn za pieniądze. W związku z czym był to jedyny moment, kiedy myśmy to mogli nabyć i to stosunkowo niedrogo, bo lepiej było sprzedać niedrogo, a nie płacić za magazyn. I dlatego staliśmy się szczęśliwymi właścicielami tych gier wojennych,
Teraz ja się śmieję po tej darowiźnie do muzeum, to w ogóle mówimy, że staniemy na nogach finansowo, bo za magazyny nie będziemy płacili, no bo oczywiście musiałem wynajmować na to magazyny, bo do galerii by to nie weszło. Woziliśmy je czasem na różne wystawy, na które zapraszano, albo to pożyczano, albo zapraszano galerie, czy tam kolekcje galerii Starmach, czy kolekcje Starmachów, no to tam, gdzie chcieliśmy, to stawialiśmy warunek, że no dobrze, ale chcemy pokazać te gry wojenne, no bo wiadomo, że każdy chce się pochwalić czymś najlepszym, co ma. Więc w ten sposób tych rzeczy żeśmy no, jak gdyby nie mogli wypuszczać z rąk, prawda? Taka była nasza świadomość. A drugie, nawet nie próbowaliśmy ich sprzedać, no bo jak wiesz, no, polski rynek kolekcjonerów jest ograniczony szczególnie przez takie szersze patrzenie, prawda? W sensie szersze, w sensie gabarytu. Ja nie chcę, proszę, nikomu ujmować wąskiego patrzenia na sztukę, bo po prostu jak już w ogóle ma sztukę, to już ma na ten kraj bardzo szerokie patrzenie. I tak sobie wyobrażam, no przecież nawet jak gdybyśmy to wystawili do sprzedaży, no przecież przyjmując jakiekolwiek proporcje, prawda, Tak. w stosunku do innych prac Abakanowicz i ważności i niepowtarzalności tych dzieł, to powinno kosztować jakiś tam kosmos, co było nawet teoretycznie niemożliwe, prawda? Więc nie mogliśmy sobie na to pozwolić, że przeprowadzać eksperymenty, ile ktoś zapłaci za najwybitniejsze dzieła sztuki. Mówimy tutaj o całych zestawach, wystawach, prawda, i tak dalej. I stąd się wzięło to, że to nas w pewnym momencie wszystko przerosło. No i żeśmy stwierdzili, że jedyne miejsce na to wszystko to jest właśnie muzeum. Czy dożyjemy w Polsce momentu, że ludzie będą takie rzeczy kupować? No ja już na pewno nie dożyję, no ale bo widzę, że to się zmienia bardzo wolno. Ja wręcz uważam, że między latami 70. a XXI wiekiem różnica jest, jeżeli chodzi o nabywanie sztuki, różnica jest tylko taka, że generalnie ludzie się wzbogacili, prawda? No, wtedy kupowano maluchy, a teraz kupują Bentleye, prawda? Czy tam super Mercedes. I tylko jest ta różnica, że tutaj nagle powstał jakiś wspaniały rynek sztuki i wspaniałe kolekcje, to ja myślę, że jeszcze trochę musimy zaczekać. Poczekajmy. Zdradziłeś trochę już tej kuchni i ona jest dla mnie takim najciekawszym aspektem waszej kolekcji, mianowicie te anegdoty i historie związane z artystami. Z jakimi artystami macie najbliższe relacje? Ja bym jeszcze powrócił do tych przyjaźni z Poremskim i z Krakowskim, bo to dla nas bardzo ważne, że oprócz artystów znaliśmy tych i przyjaźnili się z tymi wszystkimi ludźmi, którzy mieli tak i mają bardzo duże znaczenie, szczególnie jeżeli chodzi o tą sztukę, którą już zajmują. No mówię tutaj o Wiesiu Borowskim, z którym do dzisiaj jesteśmy zaprzyjaźnieni, który w świetnym zdrowiu dalej funkcjonuje. No i Anda Rottenberg, który towarzyszy, prawda, tej naszej galerii i nam osobiście od samego początku jest takim bardzo wiernym kibicem i nawet nas czasem chwali, co u niej wcale nie jest takie łatwe, ale jak już nie gani, to już jesteśmy bardzo z tego dumni. Natomiast jeżeli chodzi o artystów, to wiesz, jak zrobiliśmy w 2009 roku wystawę części naszej kolekcji w Muzeum Narodowym w Krakowie i kompletowaliśmy ten katalog, ja sobie dopiero wtedy zdałem sprawę, że tam nie ma ani jednego dzieła sztuki artysty, którego żeśmy nie znali albo nie byli zaprzyjaźnieni. O, wow. A jeżeli to nie było możliwe ze względów no, takich nie wiem, fizjologicznych chyba można powiedzieć, prawda? Czyli Andrzej Wróblewski, bardzo dobrze się znamy z Martą Wróblewską. Jaremianka z Alem Filipowiczem znamy się od lat, prawda? Także to wszystko nagle patrzę, no przecież to ja nie powiem, że byłem zaprzyjaźniony z Kantorem, prawda? Ale znaliśmy się bardzo dobrze.
Natomiast te przyjaźnie takie prawdziwe, no to był Tadziu Brzozowski, ukochany, przez niego poznałem Nowosielskiego, a potem to wszystko poszło. Grupa krakowska, która się rozjechała częściowo do Warszawy, ale już tam Tarasin, Tchórzewski. Potem poznaliśmy Starzewskiego, Edzia Krasińskiego, Rysiu Winiarski, jeszcze jak mieliśmy galerię w Rynku, to jak przyjeżdżał do Krakowa, to on mówił, wiesz, jak jadę do Krakowa, to ja się z nikim nie umawiam. Siądę u was o 11 i do 6 wieczór spotkam wszystkich, z którymi miałbym się umawiać, a oni by mieli czas albo nie mieli czasu. Więc to się tak odbywało. Oni przychodzili do nas do domu, przychodzili do galerii i tak to wszystko się jakoś działo, jakby to powiedzieć, tak prawie że automatycznie. Wiesz, takie jedno wynikało z drugiego. U Tadzia Brzozowskiego od 73 roku byłem na każdym etapie malowania i obrazów od 73 roku, prawda? To samo było u Nowosielskiego. U Tadzia Brzozowskiego byłem jedyny, który mógł przychodzić tam w czasie pracy, czyli ja nocowałem u nich w domu, nocowałem w pracowni, z pracowni musiałem wyjść przed 9 i mogłem przyjść dopiero po 3. A potem już nawet jak wpadałem do Zakopanego tam po coś, to mogłem w godzinach pracy, jak to Tadziu mówił, malowania, mogłem tam przyjść, nikogo nie wpuszczał. Także to właściwie nie ma obrazu w naszej kolekcji, o którym byśmy coś nie mogli powiedzieć, nawet niezwiązanego bezpośrednio ze sztuką, bo ja strasznie nie lubię mówić o obrazach. W ogóle piśmiennictwo o sztuce mnie doprowadza do szału. To jest w ogóle, nie nadaje się absolutnie do czytania, ani do zrozumienia, ani w ogóle nie wiadomo, o co im chodzi. Już się dawno skończyło takie dobre piśmiennictwo o sztuce. Bo artysta jakby chciał, żeby pisano, zostałby pisarzem, a nie malowałby, wie pani. No nikt nie wymaga od pisarza, żeby zaczął malować. No. A tutaj nagle się jakoś tak zrobiło, że o sztuce i te wszystkie koszmarki, które powstają po prostu, to piśmiennictwo o sztuce, to jest dla mnie przerażające. Trzeba patrzeć i czuć. I to jest, nie trzeba czytać na głos. To nie jest poezja, którą trzeba czytać. To jest poezja zapisana w obrazie. Mówimy dużo o polskich artystach. A jakich zagranicznych artystów macie w swoich zbiorach? Znaczy, tutaj w zasadzie jakieś takie kontakty fizyczne z tą sztuką zagraniczną, to wszystko było dzięki Rafałowi Jablonce, wielkiemu niemieckiemu, znaczy polskiemu w Niemczech galernikowi, kolekcjonerowi. W związku z tym dzięki niemu gościliśmy tutaj 2 wystawy Arakiego Nobuyasiego, o którym jeszcze nikt wtedy w Polsce nie słyszał. Miały bardzo duże powodzenie. Mieliśmy dzięki też Rafałowi wystawę rysunków Warhola, mieliśmy polaroidy Warhola, wspólnie wydaliśmy katalog, który był w dystrybucji tych międzynarodowych dystrybutorów i w MOMie był normalnie do kupienia, widziałem na własne oczy. Nie wiem, ilu osób to kupiło, Ale był. ale był. Natomiast wie pani, jakieś tam przypadkowe rzeczy ze sztuki, mniej czy bardziej przypadkowe rzeczy ze sztuki światowej mamy, natomiast generalnie jesteśmy kolekcjonerami tej polskiej klasyki. Kolekcjoner rzeczy, które nam się po prostu podobają. A czy są takie prace, co do których macie pewność, że na pewno z wami zostaną? Że nic nie sprzedacie? Ta pozostałość kolekcji, która w tej chwili została, to ja pomijam tak zwane przysłowiowe na chorobę, prawda? No to na razie nie przewidujemy, żeby one były sprzedawane. Chcielibyśmy ten trząg, który pozostał, bo on już gabarytowo jest trochę mniejszy, więc to się mieści w tej galerii, która też nie jest najmniejsza. Jest jeszcze ogród na rzeźby, no więc jakoś sobie dajemy radę. Jeżeli nie będzie jakiegoś musu, no nie wiem, teraz wszyscy mówią o wojnie, prawda? A jak czytałem dużo na temat II wojny światowej w Krakowie, to pełno tyle miejsc związanych ze sprzedażą sztuki,
co było w Krakowie w czasie II wojny światowej, to już nigdy nie było. No bo była bieda, ci to mieli, to sprzedawali, ci co mieli pieniądze, to kupowali i tak dalej. Ale miejmy nadzieję, że nie będziemy dążyć, żeby w związku z tym była duża ilość galerii w Krakowie. Mhm. Dobrze, a czy po tym darze dla krakowskich muzeów macie też plany, żeby swoją kolekcję nadal rozwijać, kupować? Znaczy, w tej chwili sytuacja jest taka, że nas już w zasadzie nie stać na poszerzanie Mhm. kolekcji, bo w stosunku do cen światowych, no to dalej jest bardzo niedużo. Natomiast te najlepsze rzeczy już naprawdę osiągają ceny, na które nas nie stać, prawda? W ubiegłym roku Starzewski 1,5-metrowy z kolekcji Szwarca z Mediolanu, z którego to kolekcji mamy wiele obrazów, został w Sotheby's w Mhm. Mediolanie sprzedany za $1 milion, za €1 000 prawda? No to Mhm. ja przypuszczałem, że to pójdzie bardzo drogo. Zapisałem się na tą aukcję, ale oczywiście nie zdążyłem się nawet odezwać. No więc, wie pani, mamy ileś tam, zostańmy przy tym Starzewskim, prawda? Tak. Żebym ja miał dokupić jakiegoś Starzewskiego, takiego, który pasuje, którego nie mam z lat 60., no to właśnie był ten w Mediolanie. No to nie miałem żadnych szans, prawda? Czy kupić jakiegoś Nowosielskiego, takiego, którego bym chciał mieć, a nie mam. Też nas na to już nie stać. Także no, myślę, że ta kolekcja się już w jakiś znaczący sposób nie Mhm. będzie powiększała. Ale wszystko, o czym mówisz, to są takie przemyślane zakupy. Tutaj już nie ma miejsca na spontaniczność. Z tych, co są, czy z tych, co ewentualnie będą? Z tych, co też były Z w tych, co były, historii, tak. znaczy nie, jest dużo spontanicznych, które jak gdyby nie przedstawiają Mhm. jakiejś wartości zarówno materialnej, jak i muzealnej, ale cała rodzina jest z nimi tak związana, że po prostu jak ja nie wiem, mamy taki niewielki obrazek Nowosielskiego Prorok na skałach, prawda? Mhm. No to jest awantura w domu, jak my go pożyczamy na wystawę. Córki są w domu i pierwsze, gdzie jest prorok, prawda? Nie jest to dzieło, z którego twórczość Nowosielskiego nie może istnieć, w ogóle nieduży obrazek. Więc takich emocjonalnych prac mamy dużo, które nie trzymamy ze względu na jakąś wartość czy znaczenie muzealne, tylko dlatego, że nam się podoba, jesteśmy z tym bardzo związani. Mamy taką miniaturkę Tadzia Brzozowskiego, którą dostaliśmy na przykład w prezencie ślubnym, prawda? No, Mhm. piękny obrazek, 20 na 10 centymetrów, prawda? A jest gigantyczny, że się tak wyrażę, Mhm. jeżeli emocje weźmiemy pod uwagę, które mamy z tym związane. Andrzeju, dziękuję Ci za rozmowę. Życzę Ci wielu ciekawych wystaw w galerii. No i może tych wyjątkowych zakupów, które jeszcze nas zaskoczą i które będziemy mogli potem u No ja Ciebie podziwiać. dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie jesteś zawiedziona. Powiedziałem, co wiedziałem. Dziękuję bardzo.